Hurrem Sultan, czyli i tym... No to w drogę! Powiat koszaliński i Koszalin, bo Koszalin nie należy do powiatu koszalińskiego. Koszalin jest na prawach powiatu, także jest wyłączony z powiatu koszalińskiego, jakby ktoś nie wiedział, bo ja też nie wiedziałam do dzisiaj, do wczoraj. Tak się dobrze złożyło, że są teraz dni Koszalina i noc muzeów. Mam nadzieję, że nam się uda zajść do paru muzeów i dzisiaj jest niespodzianka jeszcze na wieczór. I jesteśmy w Koszalinie. Koszalin, jakiś tam parking przy amfiteatrze. Nie wiem, gdzie jest ten amfiteatr, ale tu jest takie jeziorko, bardzo podobnie jak w Opolu przy amfiteatrze. Staw. Historia Wiwat Koszalin, Północna Izba Gospodarcza Oddział Koszalin. Oczywiście warsztaty wincerskie. Wincerskie, czyli też nasza wspaniały dział. Mężem Aleksandry Fiodorownej wystąpił nasz kolega Marcin. Prosimy bardzo i też Zaremski, zapraszamy. z nami w tej roli Anna. Słuchajcie, no i Królowa Bona, zapraszamy. Tak, kolejna postać, którą tutaj serdecznie zapraszam, to pani Maria Walewska. Tę postać z pewnością państwo znacie. Kasiu, zapraszam serdecznie. Proszę, tylko błagam, nie zrób nam krzywdy. No tak, jest Sydonia von Borg, czyli oskarżona o czary, najsłynniejsza czarownica Pomorza. Violeta w tej roli. Ale w przypadku, tak jak mówię, dobrze urodzonych, nieco łagodnie się obchodzono w pewnym sensie, bo torturom poddawano również okrutnym, ale ścinano, a potem ciało palono. Także tak, i jednocześnie ścięto i spalono. Także obie wersje są poprawne. Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Mam nadzieję, że nie połamie języka Elżbieta von Doberschütz. O, bardzo dziękuję. No słuchajcie, kupiec, no to prawie jak sędzia w Wielkiej Brytanii. Roxolana, prosimy bardzo Irynę. Anna Lasan. Kto to był? Kim była Anna? Anna Lasan jest bohaterką naszą. Mnicha i dwórki. I tym samym, proszę państwa, dopinamy. Setny rok przed naszą erą do VI wieku przed naszą erą. Młodszy okres przedrzymski, czyli wszystko, co znaleziono tutaj w tych okolicach, na przykład w Warszkowie, Niechęcinie, Wygodzie, Rogowie. A to okolice Koszalina. Plaża w Mielnie. Muzeum Piwowarstwa w Koszalinie. Brukowana podłoga w ogóle na korytarzu, w browarze. Jaka jestem mała przy tym. Dobra, wchodzimy do mini browaru. Tak się nazywa to miejsce, ten pub. Zupa z kalmarów. Smalec wege z grochu. Kaczka w sosie malinowym.
muzeum w Koszalinie. Średniowieczne mury obronne w Koszalinie. Ostatnie dzisiaj muzeum w Koszalinie, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. I właśnie się do niego zbliżamy z samolotami, rakietami, jakimiś czołgami. Wszystko za darmo dzisiaj jest w Koszalinie. Wszystkie muzea. Wnętrze samolotu. Ekskluzywnie, troszeczkę ciasno, ale tak jak w jakimś pokoiku. Część kuchenna. Telefon awaryjny. Patrzcie na te rakiety. Coś strasznego. Idźmy do wsi Jamno. To jest taka bardzo znana tutaj miejscowość. Później opowiem, z czego słynie. Tutaj jest taka inscenizacja, stare, dawne polskie wesele, a o 22:30 będzie koncert muzyki szantowej. Jeszcze dwie osoby przypomnimy. Są jakieś naturalne, tradycyjne wyroby z dziczyzny, wołowiny oraz wieprzowiny ze sobą do domu. A co to jest? Bóbr. Proszę bardzo, jego ogon to jest bóbr. On jest sprzedany. Pan mówi, że na bieżąco robi bobry i na bieżąco je sprzedaje. Prawdopodobnie. Wiek XIX. Rozkwit kultury ludowej. To jest napierniczki. Widziałam takie coś w Czechach. Naturalna uszczelka ze słomy, czyli uszczelniona. Dieta chyba tej wioski Jamno. Prosto to się nazywa?
Chodźcie, idziemy się przywitać z morzem. Myślę, że maj to jest super pomysł na to, żeby przyjechać do Mielna, bo jest już ciepło, można wejść do wody, jak ktoś się uprze. Jest jeszcze mało turystów, ale można bardzo fajnie spędzić czas w Mielnie nad morzem. Nie ma wiatru, przynajmniej dzisiaj. Jest piękna, słoneczna pogoda. Z plaży do hotelu i patrzę się, a tu jest grafika, która przedstawia jeszcze z starych czasów, gdy Mielno było niemieckie. Ostsee-Bahn-Großmühlen, coś tam. I to jest ten hotel w ogóle, nasz hotel, to tak te same schody w ogóle, ten sam układ tutaj, tu morze. Ja nie mogę, tyle lat. Zmieniło się dużo, wiadomo. I wygląda to teraz piękniej i tak dalej, ale jakieś dziwne uczucie takie. Wow. A za mną jezioro Jamno. Z tej strony jest jezioro Jamno. A tutaj jakieś 5 minut stąd, po drugiej stronie, jest Morze Bałtyckie. Jesteśmy pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi w Mielnie. Może się powtórzę już, ale mimo tego, że jest maj, to jest bardzo dużo czynnych sklepów, restauracji, kawiarni, jakiegoś rodzaju takich budek typu gofry, lody i tak dalej. Jest już sporo turystów nawet, ale pewnie nie jest to tak jak w sierpniu. O, leci samolot. Tutaj widzę loty widokowe wodno-samolotem za 350 zł za osobę. Cała atrakcja trwa 20 minut. Ale w powietrzu jest się 10 minut, jest napisane. No niezły interes. Ciekawe, czy więcej osób może na raz, pewnie tak, nie? Smacznego. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że bardzo fajne zabawki są do sprzedaży tutaj dla dzieci. Pamiątki, jakieś koszulki, dużo lepsze zabawki i takie nawet zabawki na plażę. Typu grabki, jakieś wiaderka. Dużo lepsze niż za czasów, gdy ja byłam mała. Nie, nic nie szkodzi. People always tell me, be careful what you do. Go around breaking young girls' hearts. Po przepysznym obiadku z naszą rodzinką idziemy na zwiedzanie Mielna.
jakaś średniowieczna osada, grodzisko. Tu już widać jakieś pojedyncze drewniane elementy i fosa. I też są bunkry w Mielnie, ale to może taka szumna nazwa, bo czytałam opinię, że nie są one jakieś takie duże, ale zaraz się sami przekonamy. Idziemy szlakiem rowerowym, ale jest to też jednocześnie chodnik chyba. I leży to na obszarze chronionego krajobrazu, który się nazywa Koszaliński Pas Nadmorski. I ta osada średniowieczna to było właśnie to, co wcześniej pokazywałam. Jeszcze może później się zbliżymy tam. Nie za wiele widać, pewnie więcej było pod ziemią, jakoś może wykopali i nie wiem, nie jest to może zabezpieczone w całości. Bardzo fajne miejsce, szczególnie w Mielnie, gdy jest za ciepło na plaży, można przyjść i ochłodzić się troszkę w lesie. Także idziemy dalej w kierunku tych bunkrów. Teraz doczytałam, że tam leżą jakieś schrony amunicyjne z czasów II wojny światowej. Drewniana łódka. I tu z zakrzaków wyłania się bunkier wschodni. Zobaczymy, jak to wygląda z bliska. I tu taki opis. Znajdujesz się przy jednym z 2 schronów, bunkrów, zbudowanych w mieleńskim lesie w czasach niemieckiej III Rzeszy. Ściany bunkru konstrukcji betonowej, małe otwory okienne i nie ma żadnych drzwi w tym bunkrze. Prawdopodobnie, być może, służyły jeszcze do czegoś innego tylko niż do przechowywania amunicji. O, echo! Echo! Tam był bunkier wschodni, to jest bunkier zachodni. Troszeczkę inny. Zobaczymy, też są małe otwory okienne. Jakaś ścianka wspinaczkowa. Czytałam opinię w internecie właśnie, że ludzie pisali w ogóle, co to jest, co to ma być, że jak mogą łączyć takie rzeczy tutaj. No ale tak jest. I bunkier zachodni, taki jest przekrój poprzeczny. 3 jakieś pomieszczenia chyba. Nic szczególnego, ale odwiedzić trzeba było, zobaczyć na własne oczy. Idziemy dalej. Wybieram się właśnie na basen. Basen jest tutaj w dolnej części hotelu. Wczoraj nie było za wielu ludzi. Dzisiaj też tylko kilka osób. Super. Chciałam powiedzieć też kilka ciepłych słów o tym hotelu. Hotelu Meduza w Mielnie. Hotel był oceniony na 4,8 punkta na bookingu, ale zdjęcia totalnie nie odzwierciedlały tego, jak tutaj jest dobrze. Ale podobała mi się lokalizacja, bo nad samym morzem. Dlatego wybraliśmy ten hotel. I hotel spełnił wszelkie oczekiwania, a nawet je przewyższył. Przede wszystkim, co mi się tutaj najbardziej podoba, oczywiście wszystko mi się tutaj podoba, ale coś, czego wcześniej w hotelach nie widziałam, nie doświadczałam. Przepiękny zapach. To pachnie takim, no nie wiem, nie umiem tego nawet nazwać. Czymś takim ekskluzywnym. Oczywiście są bardzo dobre śniadania. Pokoje może nie są jakieś duże, ale bardzo dobrze urządzone i takie widać na wypasie. Także wszystko jest takie aż nadto. A tak wygląda hol. Ja to już chyba pokazywałam wcześniej. Jesteśmy w kawiarni Gelato w Mielnie. Jeżeli kogoś by interesowały ceny w 2026 roku, w maju, to gofr z nutellą i bitą śmietaną 23 zł, a gofr z bitą śmietaną i owocami 24. Łącznie 47 zł. Takie są ceny teraz. Słodycze na wagę. Córeczka kuzyna kupowała słodycze tutaj. To za małe wiadereczko 67 zł. Są też suszone owoce, czekoladowy raj, krówki. Patrzcie, ile krówek. Oprócz żelek.
Jakie kupiliśmy owoce? Co mamy tutaj? Na pewno kupiliśmy krówki o smaku kokosowym, ale tam tych krówek było po prostu miliony. Jakieś odjechane smaki, nie wiem, nawet o smaku prosecco czy jakiegoś tam wina. Mamy suszone pomelo. Papaja. Papaja to jest? To smakuje jak coś suszonego. Suszonego arbuza. Co jeszcze mamy? To fioletowe jest ciekawe. Opuncja? Mogę? A tutaj nasz hotel. Jesteśmy teraz w Łazach i historia jest taka, że tutaj gdzieś, prawdopodobnie na plaży, nie widziałam jeszcze tego, w 2023 roku sztorm odsłonił pnie drzew liściastych, co sugeruje, że kiedyś były tutaj puszcze liściaste. I to jest fenomen. Zaraz zobaczymy, jak wygląda plaża w Łazach. Witamy w Łazach, gmina Sianów. Te typowe stare sklepy, jak w Wilkowyjach czy gdzieś tam. Te stare sklepy. Oj. I te naklejki takie stare jeszcze. O, i teraz jesteśmy właśnie pomiędzy jeziorem a morzem. Jezioro widać tutaj, ale morze jest troszkę dalej. Nie widać tego morza jeszcze. Przyszliśmy do piernikowego domu w Mielnie. Dom do góry nogami. No i co, nie dałam rady zwiedzić tego domku, tylko weszłam tutaj na parter, ale już na piętro nie weszłam, a widziałam, że na piętrze jest jeszcze chyba bardziej ciekawie niż na dole, ale mój błędnik sobie z tym nie poradził, niestety, także musicie uważać. Szkoda, bo bilet 23 zł. Dobra. Jesteśmy w ogrodach Hortulus w Dobrzycy. To jest jeden z kilku ogrodów. Można kupić bilet taki łączony, wtedy jest taniej. Zobaczymy, na ile nam się uda tutaj zwiedzić. Są też takie miejsca, gdzie można kupić jakieś rośliny. Na razie trzeba iść do kasy, spytać o bilety. Pani mówiła, tutaj są ceny. My wchodzimy na ten ogród Hortulus 48. Tu jest ten duży, większy, on jest 3 razy większy, pani mówiła. Można sobie kupić bilet łączony właśnie. I pani mówiła, że na tym dużym to nawet 4 godziny zwiedzania trwa. Taki uroczy czerwony mostek. Nie za bardzo pachnie. Bezzapachowe rośliny. Tu kwiaty nasadzone w takie pierścienie. Taki tunel. Fajnie. Żabki ćwiczą jogę. Jesteśmy w sklepie przy tych ogrodach. Dużo ciekawych rzeczy.
ze świata ogrodnictwa. Bardzo duży sklep, bardzo dobrze zaopatrzony. Ale też jakieś takie prezentowe rzeczy. My kupimy chyba jakieś wyroby typu drzemy, tam są soki. Coś takiego weźmiemy raczej. Piękne rzeczy. Rośliny można kupić, no wszystko. Kupiliśmy jeszcze przetwory, ucierane płatki róży, sok z winogron, konfitura dyniowa z jabłkiem i pomarańczą i konfitura dyniowa z agrestem. Tą z jabłkiem i pomarańczą chyba damy w prezencie kuzynowi, bo się zajmował naszymi roślinkami. Ten sok za 15 zł, reszta 20. Przytyczoną płachtą niosę złe wieści, a Mefistofele przyniosą twoim cierpieniom kres. Nieprzespane noce, ciągle stres. Życie takie piękne